Nieco ponad pół roku dzieli nas od premiery gry, która raz na zawsze może całkowicie przedefiniować współczesne pojęcie gier wideo. 6. część serii Grand Theft Auto. Fizyka i destrukcja. Pory dnia i oświetlenie. Mechaniki rozgrywki. Sztuczna inteligencja, zachowania przechodniów i policji oraz ich reakcje na nasze działania mają wejść na wyższy, niewidziany dotąd poziom. Między innymi mówią one o całkowicie nowym systemie archetypów NPC-ów, typach ich ruchów, płynnych przejść animacji czy ich bezpośrednich reakcji na zdarzenia w świecie gry. Oznaczałoby to, że pojęcie NPC w kontekście statystów czy grupy klonów niejako zatraci swój pierwotny sens, ponieważ każdy przechodzień w świecie gry będzie stanowił niemalże osobną, w pełni autonomiczną jednostkę. A żeby nie być gołosłownym, słuchajcie teraz uważnie. Jeden z graczy Red Deada postanowił przytwierdzić kamerę do modelu zwykłego NPC-a i dokładnie prześledzić cały cykl jego dnia, od poranku do zmierzchu. Wyniki tego eksperymentu naprawdę wprawiają w osłupienie. Okazało się bowiem, że system autonomii NPC-ów, o którym wspomniałem przed chwilą, został niejako zapoczątkowany już w Red Deadzie. Jak możemy zauważyć, model tego NPC-ta jest prawdziwym modelem, który funkcjonuje z nami w jednym Virtual Worldzie. Nie jest to tylko losowo wygenerowany obiekt z narzuconą animacją. Żeby lepiej wam to uzmysłowić, przypomnijmy sobie, jak wyglądało to chociażby w GTA San Andreas. NPC-ty, jak i pojazdy w ruchu ulicznym były tam losowo generowane. Jedyne występujące wtedy zmienne to chociażby lokalizacje na mapie, tak aby traktor nie generował się w środku miasta, a ekskluzywne samochody nie pojawiały się na wsiach. Nie jestem w stanie tego zaakceptować. Wspomniane modele były losowe i tylko tymczasowe. Nierzadko zdarzało się, że modele całkowicie wyparowywały albo zamieniały się na inne, gdy tylko odwróciliśmy wzrok za pomocą myszki. W drugim Red Deadzie mamy do czynienia z zupełnie nową technologią, która nie pojawiała się w poprzednich częściach serii. Współczesny NPC to już nie tylko losowo generowany, tymczasowy model, ale przede wszystkim autonomiczna jednostka, która w dodatku posiada swój dom, plan dnia i obowiązki. Nie jest to losowo generowany obiekt z narzuconą animacją, który zniknie za rogiem. Przypomnijmy, rozmawiamy o grze i rozwiązaniach zastosowanych w 2018 roku. GTA 6 będzie grą nowszą o prawie 10 lat. Elementy RPG i realizmu życia. Świat Red Deada wymagał od gracza dbania o Artura, jedzenia, spania, odpowiedniego ubioru w zależności od pogody, a nawet regularnego golenia i strzyżenia włosów, które z czasem odrastały. Jesteśmy niemal przekonani, że ta funkcjonalność również zostanie przeniesiona do 6. Drugi trailer GTA 6 zdaje się niemal w 100% potwierdzać tę tezę. Wielokrotnie widzimy tam Jasona z różnymi fryzurami i zarostem o różnej długości, co najpewniej jest właśnie subtelną zapowiedzią powrotu dynamicznego systemu włosów i brody. Społeczność błyskawicznie wychwyciła, że długość włosów Jasona różni się między scenami. Podobnie jest z Lucy'ą. Tutaj również widzimy kilka całkowicie różnych konfiguracji fryzur. Jeśli nasze przypuszczenia się potwierdzą, dynamiczny wzrost włosów i zarostu po raz pierwszy trafi do świata GTA. Bardziej odważne teorie mówią o tym, że twórcy mogą pokusić się o jeszcze większe pole kustomizacji bohaterów niż tylko salony fryzjerskie, sklepy odzieżowe czy studia tatuażu. Co więcej, w trailerze obserwowaliśmy też Jasona, który na jednej z plaż Vice City wyciskał na płaskiej. Rozkładając ten trailer na czynniki pierwsze, widzieliśmy też niesamowicie szczegółowe modele poszczególnych mięśni na ciele. Zalążek tej mechaniki widzieliśmy już wcześniej w Red Deadzie, chociażby u koni.
To może sugerować powrót systemu kształtowania sylwetki znanego nam z GTA San Andreas, gdzie mogliśmy zwiększyć swoją muskulaturę i kondycję. Co ciekawe, ta mechanika, o której mówimy, pierwotnie miała znaleźć się także w GTA 5, ale ostatecznie twórcy postanowili ją wyciąć. Thank God that's over for another day. That hurt like hell. At least I can still push myself. Tego typu funkcjonalność to również odpowiednik mechaniki z Red Dead Redemption 2, gdzie Arthur, w zależności od sposobu odżywiania, mógł przytyć lub schudnąć. Możliwe więc, że w GTA 6 znów będziemy mogli rozwijać mięśnie i sprawność postaci poprzez aktywności fizyczne i dietę. Dodatkowo, nieoficjalne informacje wspominają o elementach survivalowych, takich jak konieczności jedzenia, odpoczynku, a nawet nawodnienia bohaterów. Jeśli rzeczywiście pojawią się takie statystyki jak głód czy zmęczenie, to GTA 6 faktycznie wejdzie na poziom lekkiego survival RPG w stylu Red Dead Redemption 2. Oczywiście twórcy prawdopodobnie zachowaliby zdrowy balans, w końcu to nadal GTA, które powinno być nieco bardziej dynamiczne i arcade'owe niż powolne tempo życia z Red Deada. Jeden z analityków przewiduje, że finalnie GTA 6 uplasuje się gdzieś pomiędzy realizmem Red Dead Redemption 2 a rozrywkowym szaleństwem GTA 5, wyciągając z obu produkcji to co najlepsze. Możemy więc spodziewać się na przykład powrotu klasycznego systemu sklepów z ubraniami i fryzjerów jak w GTA 5, ale wzbogaconego o takie detale jak rosnące włosy czy realistyczne przebieranie wielu warstw ubrań, co wprowadził już Red Dead. Struktura świata i misji. Tutaj także widać inspirację westernem. Według przecieków fabuła GTA 6, podobnie jak Red Dead, ma być podzielona na rozdziały, czyli tak zwane chaptery. Fabuła wspomnianej produkcji słynęła bowiem z epickiej, wieloczęściowej narracji. W sumie było to aż 6 rozdziałów oraz epilog, którego ukończenie trwało kolejne kilka lub nawet kilkanaście godzin. Szóstka rzekomo będzie mieć 5 rozdziałów, co może sugerować rozbudowaną opowieść rozciągniętą w czasie. Co ciekawe, podobno wszystkie oficjalne materiały, czyli trailery i screeny, pochodzą jedynie z rozdziałów od pierwszego, drugiego, trzeciego, aby nie spoilerować graczom późniejszych etapów fabularnych. To pokazuje, jak dużą grę szykuje Rockstar, skoro 2 ostatnie rozdziały pozostają na razie tajemnicą. Według przecieków, w momencie gdy publikujemy ten materiał, czyli we wrześniu 2025 roku, 5., ostatni rozdział gry jest już na ukończeniu. Struktura rozdziałów może oznaczać zmianę czasu akcji lub miejsca, podobnie jak w Red Dead Redemption 2 przechodziliśmy od górskiego prologu przez prerię po bagna Lemoyne. W Vice City także mogą nastąpić na przykład przeskoki czasowe lub duże zwroty fabularne, dzielące historię na części. Pasuje do tego pogłoska, że gra obejmie nie tylko samo Vice City, ale też inne rejony, na przykład sąsiednie fikcyjne stany. Jeden ze screenów w bazie danych Rockstar wspomina nazwę Gloriana, co może być aluzją do prawdziwego stanu Georgia. Bardzo prawdopodobne więc, że podobnie jak w Red Dead Redemption 2 mieliśmy epilog na ranczu w innym stanie, tak GTA 6 w dalszych rozdziałach zabierze nas poza Florydę, ale to już spekulacje. Ważne jest to, że kampania GTA 6 zapowiada się równie filmowo i epicko jak ta z Red Dead Redemption 2, co znów wskazuje na wyższy bieg inspiracji. Podsumowując, GTA 6 z pewnością odziedziczy i rozwinie praktycznie wszystkie kluczowe mechaniki znane z Red Deada,
Od ograniczonego ekwipunku i fizycznego lootu, przez interakcje z NPC-tami, system obrażeń i brutalności, specjalnych zdolności bohaterów, po elementy RPG w postaci rosnących włosów czy realizmu życia codziennego. Wszędzie tam, gdzie dokładnie widzimy DNA produkcji Red Dead Redemption. Równocześnie pamiętajmy, że to wciąż GTA, więc do tej mieszanki dojdzie nowoczesne otoczenie współczesnej aglomeracji, czyli samochody, broń XXI wieku, smartfony, internet w grze i tak dalej. To będzie naprawdę fascynujące móc doświadczyć tego, jak Rockstar pogodzi piaskownicową swobodę i chaos GTA z poważnym, realistycznym tonem Red Dead Redemption 2. Patrząc po przeciekach, naprawdę próbują połączyć te dwa światy w jedną wyjątkową całość. Zespół i czas produkcji. GTA 6 na barkach twórców Red Dead Redemption 2. Skoro GTA 6 czerpie tak wiele z Red Dead Redemption 2, naturalnym więc wydaje się zadać pytanie, czy nad najnowszą odsłoną serii pracuje ten sam zespół, który stworzył Red Dead Redemption 2. Odpowiedź brzmi w dużej mierze tak. Rockstar to tak naprawdę ogromna firma z wieloma studiami rozsianymi po całym świecie. Na przykład Rockstar North, San Diego, Toronto czy Indie. Już przy dewelopmencie drugiego Red Deada skonsolidowano wówczas siłę wszystkich oddziałów nad jednym projektem. Druga część kultowego westernu powstawała około 8 lat. Z udziałem całego Rockstar Worldwide. Po premierze Red Dead Redemption 2 większość tych ekip płynnie przeszła do pracy nad GTA 6. Były pracownik Rockstara David O'Reilly ujawnił, że prace nad GTA 6 tak naprawdę ruszyły z pełną mocą już w 2018 roku, czyli tuż po ukończeniu Red Dead Redemption 2. David sam zaczął tworzyć teren poza Vice City już w tamtym roku, zaraz po odłożeniu pędzla od Dzikiego Zachodu. Oznacza to, że Rockstar od lat wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte przy produkcji Red Deada, rozwijając je dalej w GTA 6. Co więcej, O'Reilly wspomniał, że gdy opuszczał firmę w 2023 roku, wiele elementów z jego wczesnych prac mogło zostać zastąpione nowszymi, lepszymi rozwiązaniami. Technologie idą naprzód nawet w trakcie tak długiego projektu, co w końcu jest naturalnym procesem. Innymi słowy, deweloperski zespół odpowiadający za szóstkę to nie tylko ci sami fachowcy, którzy pracowali przy najnowszym Red Deadzie. To, co wówczas stworzyli, stanowiło solidną bazę do tego, co zobaczymy w najnowszej odsłonie GTA. Warto podkreślić ciągłość kadry Rockstar. Mimo odejścia kilku głównych postaci, np. Dana Hausera, głównego scenarzysty, który opuścił studio w 2020 roku, czy Leslie'ego Benzisa, producenta serii GTA, który odszedł nieco wcześniej, trzon zespołu pozostaje zadziwiająco stabilny. Były dyrektor techniczny Rockstar North, Obi Vermey, zdradził, że około 80% ludzi, z którymi pracował przy GTA 4, nadal pracuje w Rockstar North. Trzeba przyznać, że to niesamowicie wysoki wskaźnik retencji, jak na branżę gier. Możemy więc założyć, że większość weteranów, którzy tworzyli GTA 5 i Red Dead Redemption 2, wciąż jest na pokładzie i pracuje obecnie przy szóstce. Daje to pewność, że know-how i unikalny styl Rockstara nie zaginęły. Przykładowo, w zespole nadal są takie legendy jak Aaron Garbutt, dyrektor artystyczny serii od czasów GTA 3, czy Sam Hauser, współzałożyciel Rockstar. To oznacza, że GTA 6 jest dosłownie tworzona rękami ludzi, którzy stworzyli ten kultowy western, a jego sukces utwierdził Rockstara w przekonaniu, że obrany kierunek ultrarealizmu się sprawdza, więc teraz ten sam zespół próbuje podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Oczywiście zespół Rockstara jest teraz większy niż kiedykolwiek wcześniej. Mówi się o nawet 6000 osób pracujących nad GTA 6 na całym świecie, co czyni ten tytuł jednym z największych, jeśli nie największym w historii gier.
Aż 2000 pracowników Rockstara stanowić ma wyłącznie indyjski zespół deweloperów z Rockstar India, który w całości ma być odpowiedzialny m.in. za pracę nad wyglądem plaż w Vice City. Dla porównania, przy Red Dead Redemption 2 oficjalnie pracowało około 1600 osób, co i tak przekraczało skalą większość ówczesnych produkcji. W przypadku GTA 6 ta liczba może być nawet 4-krotnie większa, biorąc pod uwagę wydłużony cykl produkcyjny i ambicje tego projektu. Ogromny nakład pracy, budżet i zaangażowane siły ludzkie potwierdzają jedynie prawdziwą skalę tego, z jak potężnym projektem mamy do czynienia. Budżet i potencjalne zyski. Skala na sterydach. Skoro o liczbach mowa, GTA 6 już teraz bije rekordy pod względem kosztów produkcji. Według majowego raportu IGN budżet rozwoju GTA 6 przekroczył już $1 miliard. Tak, dobrze słyszycie, ponad $1 miliard. Nieoficjalne plotki mówią nawet o 2 miliardach, co finansowo przewyższałoby chociażby budowę najwyższego wieżowca świata. Taki budżet czyni GTA 6 najdroższą grą w historii, przebijając dotychczasowych rekordzistów, jak na przykład Cyberpunk 2077 czy Star Citizen. Dla kontekstu, całkowity koszt produkcji i marketingu Red Dead Redemption 2 szacowano na łącznie od 370 do 540 milionów dolarów, a około od 170 do 240 milionów dolarów pochłonęła sama produkcja, a reszta marketing. GTA 5 natomiast kosztowało około 265 milionów dolarów. GTA 6 prawdopodobnie wielokrotnie przekroczy te wartości. Take-Two i Rockstar nie szczędzą środków, bo wiedzą, że stawka jest ogromna. Mówimy tu o nowej generacji otwartego świata, która ma przynieść niespotykane wrażenia graczom i oczywiście gigantyczne zyski firmie. Twórcy tłumaczą, że tak duży budżet jest uzasadniony ambitnym zakresem gry i planowanym długoletnim wsparciem. Zapewne w postaci rozbudowy GTA 6 Online. Patrząc na sukces obecnego GTA Online, można im wierzyć. Warto dodać, że rekordowa oglądalność obu trailerów szóstki pokazała już potężny potencjał komercyjny. Według doniesień drugi trailer pobił wszelkie rekordy wyświetleń w ciągu 24 godzin. Mówi się nawet o kilkuset milionach odsłon na różnych platformach. Jak widać, hype jest realny i przekłada się na zainteresowanie inwestorów. A skoro inwestujemy $1 miliard, to jasne, że oczekujemy zwrotu inwestycji. Jak przewidują analitycy, GTA 6 pobije absolutnie wszystkie rekordy sprzedaży. Josh Chapman z firmy inwestycyjnej Convoy Ventures prognozuje, że gra może wygenerować około $7,6 miliarda przychodu w ciągu pierwszych 60 dni od premiery. Dla kontekstu, GTA 5 zarobiło około $1 miliarda w 3 dni, sprzedając 11 milionów kopii pierwszego dnia, a Red Dead Redemption 2 $725 milionów w tydzień. Prognoza $7,6 miliarda w 2 miesiące zakłada sprzedaż rzędu od 80 do 90 milionów kopii w tym okresie, przy cenie gry wynoszącej około $80. To oczywiście tylko spekulacje analityków, ale z pewnością pokazują skalę oczekiwań. Take-Two oficjalnie nazywa GTA 6 najbardziej wyczekiwaną premierą w historii rozrywki, co nie wydaje się być PR-ową przesadą. Przypomnijmy, że GTA 5 na przestrzeni 12 lat sprzedało się już w ponad 210 milionach egzemplarzy. Społeczność graczy od premiery GTA 5 tylko urosła, a marka GTA jest silniejsza niż kiedykolwiek. Trudno więc sobie wyobrazić, ile może osiągnąć GTA 6. Ale zapewne w ciągu pierwszego roku przebije ona sprzedaż Red Deada, które rozeszło się w nakładzie 50 milionów sztuk. Pod względem finansowym GTA 6 to także Red Dead Redemption 2 na sterydach. Większy budżet, większa kampania marketingowa i większe spodziewane wpływy.
Co GTA 6 przejmie z Red Dead Redemption 2? Wspólne elementy.